dobi oznacza po prostu pracz lub praczka, raczej tutaj większość mężczyzn pracuje. Kochani, ponieważ nasz wyjazd, powrót do Polski zbliża się już dużymi krokami, już tuż za chwilę wracamy. Siedzimy sobie tak teraz późnym popołudnie przy bramie Indii, która jest po lewej stronie, przed nami jest hotel Taj Mahal i pomyśleliśmy, że odpowiemy na kilka zadanych, sami sobie zadaliśmy kilka pytań, potencjalnie Wy moglibyście zadać te pytania oczywiście. To będą takie odpowiedzi, które Was mogłyby zainteresować, mam nadzieję. Spróbujemy krótko, zwięźle odpowiedzieć. Pytanie pierwsze, czy w Indiach czuliśmy się bezpiecznie? Absolutnie Jak najbardziej tak. Ja nie czułem jakiegokolwiek zagrożenia. Tak jak mówię, no my co prawda nie zapędzaliśmy się w jakieś ciemne uliczki. Ale zdarzyło się w takie Tak? jakieś bardziej boczne, węższe, ale wszystko było w porządku. Ja nie czułem nigdy jakiegokolwiek absolutnie. zagrożenia. Dobrze, dalej. Czy Indie są naprawdę tak chaotyczne i trudne, jak się o nich mówi? Kurczę, są chaotyczne. Ale ja myślę, że to też jest kwestia tego, że my w ten sposób to odbieramy, a myślę, że gdyby Indusi pojechali do Europy, to dla nich Europa byłaby chaotyczna. Ten porządek, bo ja myślę, że przynajmniej ja tutaj odbieram, że tutaj nie ma takiego, że tak powiem, porządku. No, ten chaos na ulicy, no i ten ogrom ludzi, który jest wszędzie, kurczę, wszędzie. No. Tak. Także to jakoś wydaje się być chaotyczne. Bo ludzi jest ogrom. Jedzenie na mieście bezpieczne czy loteria? Kurczę, no, pewnie trochę loteria. My jedliśmy w lepszych restauracjach, w gorszych restauracjach, knajpach. I na ulicy też. Nawet wczoraj coś jedliśmy na slumsach, prawda? Tak, tak. Nie mieliśmy jakichś specjalnych problemów żołądkowych, Nie, prawda? nie. Specjalnych, może minimalnie. No. Ale Znaczy, dobra. no mnie to boli żołądek na przykład od tego tłustego jedzenia. No, ja nie czuję się tu komfortowo. Ono mi smakuje, ale dla mnie w ogóle jest na przykład za ostre to jedzenie, bardzo ostre. No i właśnie to tłuste, no Ja wali powiem mnie tak, po żołądku. mi na początku smakowało bardzo i dalej smakuje, ale już mi się trochę przejadło, kurde, bo tak naprawdę co bym nie jadł, jakieś danie obiadowe, to masala, kurczę, i masala i wszędzie czuję to masala, no że tak powiem, no przejadło mi się. Przesyt, Ireneusz ma tak. przesyt. Chętnie bym zjadł schabowego, na przykład drobowego. Ceny, czy Indie są tanie dla turysty z Europy, czy to już tylko mit? Tanie są. Tanie są. Kochani, tanie. I transport jest tani, i jedzenie jest tanie, i hotele są, znaczy no też wiadomo, hotele, to jest kwestia podejścia do tematu i jeżeli ktoś będzie chciał lepszy hotel, no to musi za niego zapłacić. To na przykład Taj Mahal, kilka tysięcy za dobę i macie luksus. I lokaj stoi pod pokojem. Które miejsce zrobiło na nas największe wrażenie? Na mnie, jeżeli chodzi o architekturę, numer 1 to Taj Mahal, absolutnie Taj Mahal. Natomiast jeżeli chodzi o taką kulturę, tradycję, to Varanasi. No tam Jeśli chodzi o Varanasi, Kosmos. to ja bym to krótko podkreślił. Kosmos. Naprawdę inna planeta z kosmosu. tak, To jest nieprawdopodobne. tego się nie da opisać, tego się nie da utrwalić na zdjęciach, tego przekazu, bo no, utrwalić na zdjęciach to się da, ale tego przekazu nie da się. Coś niesamowitego. Czy Indie męczą psychicznie, na przykład po kilku tygodniach pobytu, no w naszym przypadku po 3 tygodniach. Czy czuje się zmęczona psychicznie? Trochę tak. Ale to myślę, że tym właśnie hałasem, tą ilością ludzi, tymi próbami takimi, no powiedzmy oszustwa, no bo to no, trzeba nazwać po prostu rzecz po imieniu, no bo jeżeli na przykład coś można kupić, ja mówię przykładowo za 100 rupii, a oni próbują to sprzedać za 1000 i wciskają good price, no to... Ale żeby nie było, ale to samo żeby to, ja jeszcze może odniosę się na przykład do tuk-tukowców, bo jeżeli bierzesz kogoś z aplikacji,
kierowcę, no to jest okej, no cena jest ustalona z góry, tam dajesz napiwek, ile tam sobie uważasz, drugie tyle, czy 50% ceny napiwku, jest okej. Natomiast jeśli bierzesz sobie tam na przykład jakiegoś tuk-tuka z ulicy, no to on ci od razu podaje cenę 4 razy tyle. Ale żeby nie było, to są tak śmieszne ceny, jeżeli chodzi o przejazdy, że my bardzo często nasz napiwek to był 100%, to drugie tyle po prostu. Teraz co my tu mamy? Ale to jest kwestia tego, że my po prostu chcemy to dać, a nie, że ktoś nam narzuca. No bo ja tego nie lubię, jak ktoś mnie No. próbuje oszukać, niezależnie od tego, czy na 2 zł, czy na 4 zł, ale kurczę, stary, nie oszukuj mnie. To wtedy nie dostaniesz napiwku, ale jak będziesz w porządku, to ja ci zamiast 200 robię dam 400, bo to są nadal małe pieniądze. Czy wrócilibyśmy tu drugi raz? Ja na razie nie planuję, kurczę. Na razie nie planujemy. Już trochę mi się chce do domu jechać, wypić kawusi w domu Tak, bo tu jest na problem swoim z miejscu. kawą. Jak ktoś jest kawoszem, to może mieć trochę problem to z kawą. Tak Znaczy, przypadkowo z dobrą odniosłem się kawą. do kawy, bo właśnie chciałem wyjść z hotelu, wypić gdzieś dobrą kawę właśnie przed chwilą. No i ciężko tutaj znaleźć dobrą kawę. Ale nawet jeżeli powiedzmy gdzieś by się kołatała myśl powrotu jako do Indii, to już w inne rejony, no nie w te same, nie powtórzylibyśmy, nie? Nie, no myślę, że bardziej na południe byśmy Żeby po pojechali. prostu gdzieś zobaczyć tam. coś innego. No ale zobaczymy. Na razie, tak jak mówiłem, myślimy. nie planujemy. Dla kogo Indie są, a dla kogo absolutnie nie są. Dla kogoś, kto lubi luksusy, to niech tu nie przyjeżdża. Tak, wygodę, spokój, to nie. Nie. No i tutaj ktoś, kto jest naprawdę bardzo nerwowy, bo są ludzie bardzo nerwowi, no to też bym się zastanowiła. Tak, bo to szał można dostać, Tak. jak przechodzi się jakąś ulicą handlową i jesteś w kółko zaczepiany, dosłownie w kółko. Jeśli ktoś, jakiś sprzedawca zaczepia mnie, bo chce mi sprzedać, nie wiem, jakiś szal przykładowo, czy jakąś pamiątkę, to kochani, bardzo często nie wystarczy powiedzieć 5 razy, że nie, bardzo dziękuję, ale nie jestem zainteresowany. On i dalej będzie szedł za mną, mało, że będzie szedł, to będzie mnie ciągnął za rękaw do sklepu. Miałem taką sytuację, że Januszek chciał mi w Jaipurze sprzedać jakiś sprzedawca. Jakiś kwiatów Januszek coś. Jak nie chciałem kupić, to mnie walił po plecach tym wiankiem. Do tego stopnia. No i sobie jak ktoś jest nerwowy, ja jestem nerwowy, chyba trochę jestem, no ale trzeba jakoś to wytrzymać. No dobrze, kochani, to tyle, jeśli chodzi o pytania i odpowiedzi. Już wszystkie? Tak. O. No i co, widzimy się za chwilę. Dzień dobry, witajcie kochani kolejnego dnia w Indiach, a tak dokładnie w Mumbaiu. Zaczynamy zwiedzanie, zaczynamy od targowiska, lokalnego targowiska warzywno-owocowe, tak? Tak. I mnóstwo jest tutaj tych rzeczy. No dobrze, to spacerujemy i pokazujemy wam to, co się da. I życzymy wam dobrego dnia. Bata, co tu za warzywka widzimy? Pomidorki to jest to? Fasola Groszek. jakaś. Groszek, no tak. Groszek, kalafior jak nasz, polski, prawda? Prawda? I buraki A też. to? Rzepa. Rzepa. Rzepa jest dobra, lubię rzepę. Kukurydza. No imbir. Kurczę. Dynia. A tu na dole chlebowiec. Dobrze mówię? Tak, Owoce chlebowca. tak wyglądają. No. Ogórki jakieś śmieszne. O kurczę. Batka, to jest taki ogórek? Nie, to chyba nie jest ogórek. Nie? Kurczę. Ty się mnie nie pytaj, bo to obciach, bo ja nie wiem. Kochani, co to jest za warzywo? Trafiliśmy, kochani, na jakiś mini fish market. Yeah, fish market, the exporter. Na eksport rybki tutaj są przygotowywane. No ale Batka, w porównaniu z tym, co widzieliśmy w Makassar, to tutaj nie ma to nie porównania. market. No. To nie ma porównania. No ale to jest ich lokalne, oni się tym szczycą. Dokładnie tak. I okej. Jesteśmy na Dobigat, czyli na otwartej pralni pod tak zwaną chmurką, gdzie setki pracowników piorą
ubrania, ręczniki, pościel, z hoteli, nawet ze szpitali i zwykłych ludzi również. To jest taka tradycyjna, otwarta pralnia. I to, co jeszcze można powiedzieć, dobi, oznacza po prostu pracz lub praczka, raczej tutaj większość mężczyzn pracuje. Natomiast gad, no to wiadomo, że tradycyjnie odnosi się do miejsca przy wodzie. Została założona w 1890 roku. Aby obsługiwać potrzeby prania dla szybko rozwijającego się miasta. I z czasem rozrosła się w największą pralnię na świeżym powietrzu na świecie, czyli jest największa na świecie. Co ciekawe, tu wszystko jest prane ręcznie, w tych takich betonowych, nie wiem jak to nazwać, korytkach. No opowiadaj, Batka. Put the camera up. Takie bloki, no bardziej to takie bloki. This is towel for small hotel. I oni po prostu tak jakby ubijali te ubrania o te betonowe bloki. I tutaj ci pracze, oni stoją po prostu godzinami w wodzie. Więc tutaj... To reumatyzm gwarantowany, nie? No na pewno. Mało tego, to jeszcze no, wiadomo, że stoją w jakichś chemikaliach do prania, detergenty. To wszystko, no wszystko po prostu wpływa na to, że najprawdopodobniej chorują. Ale to jest coś niesamowitego. Yeah, come here. Let's take picture from here, that one. O, tam się suszą. Ale ja właśnie, się zawsze zastanawiam nad tym, jakim się to nie pomiesza. Ludzie, kochani. No tak, taka ilość tych Ilość ubrań. ciuchów. I właśnie po wypraniu one są suszone właśnie na tych rozciągniętych linach. Które przed chwilą pokazywałem. Tak. I jeszcze bym tylko chciała dodać, że często oni pracują po kilkanaście godzin dziennie, niemal bez przerwy, 18, nawet 20 godzin i ponoć pracuje tu od 5 do 7 tysięcy tych praczy, tych dobi. Chcesz gdzieś iść? Tak, tutaj. O, tu jest suszarnia. To jest coś niesamowitego. A jeszcze dodam, że każdego dnia prane jest tu ponad 100 tysięcy sztuk odzieży. Robi wrażenie, co? Robi, ogromne. Niesamowite. I jeszcze tylko dodam, że ci ludzie tutaj pracujący pochodzą spoza Mumbaiu. Z wiosek Przyjechali najczęściej. tu, żeby po prostu zarabiać pieniądze, ponieważ gdzieś tam właśnie u siebie na wiosce zarobiliby około 3000 rupii. Natomiast tutaj właśnie w tej pralni mogą zarobić 20 tysięcy rupii. No więc to jest tak naprawdę olbrzymia. Czyli 20 tysięcy rupii, no to ile to będzie? A, zresztą napiszemy. No właśnie, napiszemy. Ale no robi wrażenie. Jeszcze raz pokażę te ubrania, które się na dachach suszą. Suszą tam. Byliśmy na tej największej pralni pod chmurką Dabigat. Widzieliśmy tylko fragment, to już nie chcieliśmy za długo chodzić, ponieważ mamy jeszcze dzisiaj sporo do zobaczenia. A czas nam się kurczy nam się kurcze. Tak, to my tylko niewielki fragment widzieliśmy, no ale to wystarczy. Okej. Jedziemy dalej. Sens tego, co zobaczyliśmy, no widzieliśmy, nie? Tak, dokładnie tak. Jesteśmy w takiej małej wiosce rybackiej. Tutaj tu po prawej stronie widać domy rybaków i ciekawostką jest to, że co roku rząd układa kamienie w pobliżu tych domów, żeby po prostu woda ich nie zabrała, nie uszkodziła.
Wszystkie tutaj te łódki to są małe łodzie, przeważnie bez silników. I kiedy rybacy wracają z połowu, przywiązują liny do kamieni i w ten sposób cumują łodzie. A kiedy wypływają w morze, przywiązują liny, dzięki czemu łatwo wiedzą, gdzie znajduje się kotwica. Ta osada, to tam z tyłu są warsztaty, gdzie naprawiają łodzie. Jesteśmy tak jakby na takiej promenadzie. To miejsce nazywa się Marine Drive. Jest to indyjska nazwa. Natomiast nazywana jest również drogą królewskiego naszyjnika, ponieważ w nocy, kiedy zapalają się światła miasta, wygląda to jakby to był naszyjnik, taki jak noszą kobiety na szyi. Także Ciekawe. miejsce ciekawe. Ptaszki dostają jedzenie. Tutaj w ogóle dużo ptaków właśnie. Ludzie rzucają ptakom. Ale my jesteśmy cały czas przy biznesowej dzielnicy. Tak. Jesteśmy na plaży, która jest nazywana Chapati Beach. To publiczna plaża w Mumbaiu, położona przy Marina Drive w południowej części miasta. To jest takie ulubione miejsce spacerów i wieczornych spotkań mieszkańców Mumbaiu. Plaża nie jest typową plażą do pływania, ponieważ woda i prądy morskie nie są uznawane za bezpieczne do kąpieli. Raczej ona służy właśnie do spacerów, oglądania zachodów słońca i do relaksu. I co ciekawe, plaża jest również znana z lokalnego jedzenia ulicznego. Różne właśnie przekąski, pani puri, no różne. I wieczorami plaża tętni życiem. Wchodzimy do Muzeum Gandhiego, ale tak naprawdę to nie jest tylko muzeum, ale historyczna rezydencja i siedziba Gandhiego. I mieszkał tutaj i pracował między 1917 a 1934 rokiem. I stąd kierował kampaniami przeciw brytyjskiemu panowaniu. I można zobaczyć ponoć pokój Gandhiego, zachowany dokładnie tak jak podczas jego pobytu, z prostym łóżkiem na podłodze, krzesełkiem, biurkiem i oryginalnymi kołowrotkami. I te kołowrotki symbolizowały samowystarczalność i walkę gospodarczą. Idziemy zobaczyć, nie? Tak. Muzeum Gandhiego za nami. Ciekawe to było. On tu Zdjęcia. mieszkał, Tak, tu spał. tak. Za muzeum zapłaciliśmy, a znaczy bilet kosztował 20 rupii. Od osoby. Tak jest. Szaleństwo. Jesteśmy w świątyni dżinijskiej. Nie wolno mi tam dalej wchodzić. Mogę stać tutaj tylko na progu. Ale co ciekawe, wyznawcy dżinizmu są wegetarianinami, ale również nie jedzą cebuli, czosnku, ani niczego takiego podobnego. Są wyznawcami 24 bogów i wśród nich jest jedna kobieta, a reszta to mężczyźni.
No jest to jakoś ciekawe. Tutaj są bardzo, bardzo ładne zdobienia. I oczywiście wszędzie kwiatki. Oni wszędzie kwiatki właśnie składają w ofierze. No, przyszliśmy do pięknego parku Look, w this is the Mumbai. design of shoes. Ale mgła jest, albo smog. Ho, ho, ho. A w ogóle to my jesteśmy w parku, który nazywa się Kamila Nehru Park. A Nehru był pierwszym premierem Indii, a pani Kamila była jego żoną. Więc po prostu ta część tutaj ma imię żony pana Nehru. Idziemy teraz tam do tych ogrodów. Tak. A ten park to nie jest wiszący park, to jest Nie? park. Nie, A, ogrody są wiszące, Tak. widzisz. To się nazywa wiszące ogrody, ale one są założone na dachu, dokładnie na zbiorniku wody pitnej i nie wiszą tak jakby w powietrzu, tylko leżą właśnie na tej betonowej konstrukcji, pod którą jest ten ogromny rezerwuar. Ale właśnie z boku jakby się patrzyło, to by wyglądało jakby wisiały. Jesteśmy tutaj pod wieżą milczenia. To jest taka biała ściana, gdzie składane są ciała zmarłych parsów. Ciało wisi tam przez 21 dni, a po 21 dniach stosuje się chemikalia, aby wszystko zamieniło się w proch. To jest część religii parsów. Nawet Ratan Tata, honorowy członek społeczności parsów, po śmierci został tam pochowany. Także no, zobaczyliśmy właśnie część takich obrzędów, tradycji. Mumbai Trans Harbour Link, nazywany w skrócie Atal Setu, to najdłuższy most w Mumbaiu. Ma 21,8 km długości, z czego 16,5 km przebiega nad morzem. Most ma 6 pasów ruchu. Łączy południowy Mumbai z Navi Mumbai, skracając czas podróży między tymi obszarami z około 2 godzin do 20 minut. Budowa trwała od 2018 do 2023 roku, a most został otwarty 12 stycznia 2024 roku. Koszt inwestycji wyniósł około $2 miliardów. Jesteśmy pod Taj Mahal, najbardziej ikonicznym hotelu w Mumbaiu, otwarty w 1903 roku. Jest symbolem luksusu, pieniędzy bez limitu i starego Bombaju. I właśnie tutaj, w tym hotelu w 2008 roku doszło do jednego z najbardziej krwawych zamachów terrorystycznych w Indiach. Przez kilka dni trwało oblężenie, było dużo ofiar. Hotel częściowo również spłonął. Dla Indii to była po prostu trauma. A dzisiaj Taj Mahal działa normalnie, pamięć pozostanie. I jeszcze tylko dodam jako ciekawostkę, że noclegi zaczynają się od kilku tysięcy złotych za dobę, natomiast apartamenty potrafią kosztować dziesiątki tysięcy za dobę. Ale zwykły szary człowieczek może sobie do niego wejść, zobaczyć, nawet zjeść obiad czy wypić kawkę. Kurczę, to może chodźmy na kawusie, bo ja szukam dobrej kawy. Jakiej kawy? No na obiad. A, na obiad, dobra.
Kochani, w ten oto sposób kończymy dzisiejszy dzień. Jedziemy już taksówką do domu, zakupy zrobione, bananiki kupione. Ojej, kamera mi spadła, przepraszam bardzo. Winogrona kupione, co tam jeszcze kupiłaś? Pochwal się. No, tam żelki dzieciakom pokupowałam, jakieś A już do ciasteczka, Polski, jakieś już do tam, Polski tak. będzie. No niech sobie popróbują po prostu. Ale te słodycze tak szału nie mam. Po takim sensie szału smaku, jeśli chodzi o smak? Tak, A jadłaś? Już? jadłam. Aha, Pogoda nas pokonuje. kurczę. 32 stopnie i ten smog i nas pokonuje. Ale nie dajemy się i brniemy do przodu. Tak, Właśnie jedziemy teraz do hotelu i nabrać sił na jutro. tak. I lecimy jutro dalej. Dobra, a teraz już naprawdę kończymy. Trzymajcie się, subskrybujcie, głosujcie. Znaczy głosujcie, co ja gadam. Właśnie nie wiem, coś ci się... Komentujcie. No i tyle, lajkujcie. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.